Cześć wszystkim, jak widzicie dzisiaj weekendowo serwis jednej z Prus. No po 1,5 miesiąca po prostu w środku jest masakra. Dużo kurzu, innych rzeczy, zresztą ja na niej drukuję, na tej i na dwóch innych głównie bryloki, co prawda jestem na wyjeździe, jak widać wszystko robocze, ale jedną z Prusę albo dwie zawsze zabieram ze sobą. Tutaj widać, że akurat dzisiaj w Częstochowie u teściowej wzięliśmy jedną, ale tutaj no po prostu Saigon się zrobił w środku już i nie wspomnę o innych rzeczach, ale chciałem Wam pokazać jedną rzecz. To jest rurka teflonowa, która była tam, żebym Was nie skłamał, 6 albo 7 tygodni tylko. No, drukarka chodzi głównie w dzień, tak max do 23 wieczorem, ale zobaczcie, co się z nią stało. Czekajcie, tutaj ostrość złapię. Widzicie? Już nie wspomnę o tym, ona głównie drukuje TPU, tak, nasze bryloki. Tu jest od wyciągania, wkładania, od zmieniania, kurczę, nie łapię tej ostrości, łatania kolorów, zmieniania. To wygląda w ten sposób. Tak samo u dołu już zaczyna tak jakby wchodzić, wpychać ją do środka, ale to jest nic w porównaniu do tego, jak ona się zdegradowała. Tego niestety nie będzie tutaj widać, nawet za bardzo w świetle. Ja to widzę poza filmikiem. Ona po prostu w środku zrobiły się fale, to jest pierwsze, ale tu będzie dobrze widać na już dociętej z jednej strony nowej rurce. Zobaczcie sobie. Patrzcie na... Czekajcie, o. Zobaczcie różnicę, kurczę, nie mam jak tego tak dobrze pokazać. Zobaczcie różnicę w średnicy. Nie wiem, czy to dobrze widać, tutaj tak, o, może tak zrobię. O. Złapie ostro i złapało, widzicie to? Ta rurka stara ma dosłownie już ponad 2 mm. No po prostu jest tak od temperatury, od ilości filamentu. O, teraz super widać. No. Także ten filament, jeżeli jeszcze chodzi tutaj o TPU, to on w środku po prostu zagina się, pływa, no masakra, tak? No i w środku są jeszcze zagięcia, on nie jest równomiernie wytarty z jednej strony, z drugiej. Także wymieniamy to, bo już zaczęły się robić straszne klogi i tak dalej. Jeżeli ktoś w ogóle drukuje na teflonie z karbonu albo z innych takich z brokatami, filamentami z brokatami, to w ogóle musi taką rurkę wymieniać co 2 tygodnie albo co, nie wiem, co 1-2 kg, bo robi się dokładnie to samo i tracimy na jakości, na ilości podawanego filamentu, bo ten gumowy filament w tym wypadku po prostu w środku, zamiast być równiutko prosto, to robią nam się zagięcia i to ani retrakcja dobrze nie działa, bo wyciąga tylko te zagięcia, zamiast wyciągać go z dyszy, także no tutaj, tak jak mówię, musicie o to dbać. No ja biorę się dalej za docinanie teflonu, tutaj równanie, bo na końcu musi być równo docięty, żeby ładnie wchodziło, nie może być na wprost. Sami pewnie wiecie, jak to wygląda. Potem następna sprawdzania i lecimy dalej z zamówieniami. Spokojnego weekendu i trzymajcie się mocno. Hej, hej!